Prosiliście o odcinek na temat tankowania. Proszę bardzo, nagram dla Was. Ok, jestem na stacji Shell Extra i już kiedyś tankowałem na tej stacji, dlatego wydaje mi się, że będę mógł sprawdzić pewne reguły, które tutaj występują. Jest sobota i z tego co pamiętam, jakiś czas temu jak tankowałem na takim Shellu, zablokowało mi 2000 koron. Ta blokada trwała chyba jeden dzień. Na drugi dzień miałem zdjęte. Najpierw zapłacimy i teraz tak, zobaczcie, wybieramy sobie język angielski. Tak. Zbliżamy. Buch. Załapało. OK. Wybieramy sobie taką benzynkę. Karta jest weryfikowana. Prosimy czekać. OK. Możemy zacząć tankować. Zielone. I lecimy. I tak jak mówię, zablokowało mi wtedy 2000 koron. Jakiś tydzień wcześniej tankowałem na Esso i zablokowało mi 3000 koron, ale po kilku godzinach ta blokada została zdjęta. A znowu gdzieś kiedyś tankowałem i powiem Wam, że nic się nie zadziało na karcie. Kompletnie nic. Dobra, dolejemy sobie do końca. OK. Dobra. I teraz odkładamy. Zapłaciłeś, tak? Tankowanie zakończone. You have paid, czyli zapłaciłeś. I koniec. Można sobie wydrukować tutaj paragon, ale ja tego nie robię, bo nigdy tego nie robię, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No dobra, i teraz zobaczymy, co się tutaj zadziało na koncie. Nic, drodzy Państwo, nic. Na razie nie mam kompletnie żadnej informacji o jakiejkolwiek blokadzie i to jest karta polska, to jest Alior Kantor, karta aliorowa. Prawdopodobnie niektórzy z Was będą właśnie korzystać też z takiej karty. Prawdopodobnie większość z Was będzie korzystała z Revoluta. Wiem, że Alior też jest dość popularny i prawdopodobnie jakbym płacił kartą norweską tutaj, to się odbywa zupełnie inaczej, ale w przypadku kart rozliczanych za granicą, w sensie przez granicę, między państwami, może to się odbywać trochę inaczej. Ale powiem Wam, że dziwna sytuacja, bo naprawdę miałem tak jak powiedziałem, Esso 3000 koron zablokowało mi w okolicach Jörpeland. To było jakoś na samym początku i po kilku godzinach ta blokada zeszła. Nie pamiętam, czy to był, ale to było chyba w środku tygodnia, ale chyba to był dzień świąteczny, ale już nie pamiętam. Potem też pamiętam właśnie, że był ten Shell Extra, czy Express, Shell Express, taka malutka stacja benzynowa, automatyczna oczywiście. Kompletnie, tam nic nie było, tylko po prostu punkt do tankowania, 2 dystrybutory. I tam zablokowało mi 2000 koron i odblokowało na drugi dzień. Ja po południu zatankowałem, na drugi dzień rano była informacja, że zniknęła ta blokada i po prostu ściągnęło tam 300 koron. I co do cen paliwa, zobaczcie, w tej chwili tutaj mamy benzynę za 20 koron 74 te centy i diesel za 19,28. To jest cena spoko. To jest całkiem ok cena. Są niższe ceny. Czasami można trafić. Ja pamiętam, że trafiłem tutaj 18 koron. Jakoś tak. Ale na przykład czasami tak jest, że potrafi kosztować benzyna nawet 25 koron. Czyli to każdy powtarza, więc ja też to powtórzę, ponieważ po przemyśleniu faktycznie ma to sens. Jeżeli gdzieś jedziecie i na przykład macie pół baku i widzicie stację, na której benzyna kosztuje mniej niż 20 koron, to zatrzymajcie się i dotankujcie. Bo następna stacja, wtedy kiedy będziecie potrzebowali, może się okazać, że będzie kosztowała benzyna 25 koron. A 5 koron różnicy na litrze, no to już jest odczuwalne. To nie jest kilkanaście groszy. To już idą złotówki na litrze. Dlatego warto jest
dotankowywać, jak macie okazję i widzicie akurat dobrą cenę paliwa. Ceny są różne, niby są jakieś reguły i informacje takie, że no najlepiej to albo w czwartek, albo w weekend, albo coś tam. Powiem wam tak, ja obserwuję i te ceny naprawdę tak się zmieniają. Czasami w ciągu dnia, przed godziną 10 potrafi być cena bardzo niska albo bardzo wysoka, a po 10 zmienia się przeciwnie, znowu na bardzo wysoką albo bardzo niską. Dlatego ja nie wiem, czy tutaj jest jakaś reguła. Nie chcę wnikać, nie chcę, nie wiem, tworzyć jakichś teorii spiskowych. Nie wiem, naprawdę, nie wiem, jak to działa. I też nie wiem, czy jest jakaś reguła dotycząca tych blokad. Powiem wam, że może jeszcze warto byłoby sprawdzić taką sytuację, ponieważ jak ja zawsze płacę zbliżeniowo na stacjach, ale jest oczywiście możliwość włożenia karty i wstukania tam PIN-u i tak dalej. I potem w momencie, kiedy chcecie wydrukować paragon, on prosi ponownie o włożenie karty. Więc możliwe, że wtedy jest taka sytuacja, że on jakby odblokowuje to, co zablokował i pobiera rzeczywiście tę kwotę, która jest na paragonie. Nie wiem, spróbujcie, jak będziecie i napiszcie w komentarzu. Ewentualnie, jeżeli ktoś z was był tutaj i miał różne przypadki, to zachęcam, żebyście i dla mnie, i dla innych widzów, którzy wybierają się i zastanawiają się właśnie, jak jest z tankowaniem w Norwegii, to napiszcie w komentarzu, co wam się przytrafiło i w jakim czasie, w jakim okresie, na przykład na jakiej stacji benzynowej. Stacji jest sporo. Tutaj faktycznie nie ma sytuacji, żeby jechać 500 kilometrów i nie mieć gdzie zatankować, więc tu się nie musicie bać, że wam zabraknie. Tu właśnie bardziej trzeba kalkulować, trzeba myśleć. Jeżeli widzicie dobrą cenę, zatrzymać się i dotankować. I tyle. Jeżeli będą jakieś pytania, to zachęcam do zadawania ich w komentarzach. Albo ja, albo ktoś, kto już był, kto doświadczył, kto, nie wiem, może dłużej tutaj mieszka, albo częściej tutaj bywa i doświadcza różnych sytuacji paliwowych, będzie w stanie w miarę rzetelnie pewne rzeczy wyjaśnić. Zatem widzicie, no nie ma reguły. Ta sama stacja, ten sam typ stacji i przed chwilą jeszcze raz sprawdziłem na komórce i nie mam w ogóle pobranych pieniędzy. Dlatego nie wiem według jakiej reguły to się wszystko odbywa. A stacje są różne. No, jest Shell, jest Esso, jest Circle K, są XY czy XZ, różne jakieś mniejsze, większe, znane marki stacji. O, tutaj na przykład będę przejeżdżał koło stacji, która się nazywa chyba, właśnie to jest to XY, Uno X. Podobna cena. No dzisiaj jakoś widać, ale jak byłem kawałek dalej, to kosztowało około 23 za benzynę. Tutaj nie ma takiej sytuacji, że tankujecie gdzieś i jest do bani paliwo i nie możecie zapłacić. Nie, wszędzie te systemy płatności zbliżeniowych czy kartowych, automatycznych działają. Nie tyle automatycznych, co płatności samoobsługowych. I płatność jest bardzo prosta, nie bójcie się absolutnie tego. Podjeżdżacie, pierwsze co robicie, to popatrzcie na ekranik, możecie sobie wybrać język, zazwyczaj, chyba, zawsze gdzie widziałem, to jest wybór języka i zawsze jest angielski. Czasami gdzieś chyba nawet widziałem język polski. Wybieracie język, potem wkładacie kartę, on poprosi was o PIN, albo jak na przykład dotkniecie zbliżeniowo tego czytnika, to o nic nie prosi, tylko pokazuje wam, że odczytuje kartę, karta jest sprawdzona, proszę zatankować sobie, wybieracie typ paliwa, czy benzyna, czy diesel, w przypadku motocykla oczywiście benzyna. Wybieracie benzynę, pokazuje, że dobra, tankuj, bierzecie, tankujecie, kończycie, odkładacie. W momencie, kiedy zawiesicie pistolet ponownie, to on odczyta, że tankowanie jest zakończone. W tym momencie on weryfikuje tą płatność, pokazuje, że ok, zapłacone, cześć, to wszystko. Jeżeli chcecie, możecie kliknąć Kwittering, czyli paragon
I wtedy prawdopodobnie, nie wiem jak to jest przy zbliżeniowej płatności, czy on poprosi ponownie o dotknięcie czytnika, nie wiem, ale jak płaciłem kartą plastikiem, to prosił mnie przy wyborze, przy wydruku, żeby włożyć ponownie kartę. I chyba wtedy też musiałem ponownie wpisać PIN tej karty. Ok, to w ramach takiego update'u tematycznego. No i oczywiście nie zapomnijcie, jeśli Wam się podoba to, co robię, łapa w górę. Jeżeli nie, łapa w dół. Chcecie więcej takich rzeczy i nie chcecie, żeby Was coś ominęło, zasubskrybujcie. Wdajcie się w komentarz, w dyskusję, udostępnijcie. Bardzo mi to pomoże w rozpowszechnianiu tych treści. No, a jeśli ktoś z Was chce mi naprawdę bardzo mocno pomóc, to może rozważyć opcję postawienia my kawy. Bardzo, bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy już to zrobili. To jest, słuchajcie, dla mnie mega, mega cenne i to pokazuje, że faktycznie to ma sens. Aha, wybieram się na północ. Niedługo. Ale o tym później. Zapraszam na mojego Facebooka i na Instagrama. Tam będą pojawiały się informacje na bieżąco, ponieważ filmy, które oglądacie, one są po jakimś czasie. No, dziś mamy 1 czerwca, a ten film się pojawia, no wy wiecie kiedy. Ja nie wiem, nie wiem kiedy go odpalę. To tyle.